Co jest lepsze od zdjęć na filmie? Oczywiście wszyscy wiemy, że są to zdjęcia starych samochodów na filmie. Dlatego jestem dzisiaj pod Londynem na pokazie starych samochodów i będę robił tutaj zdjęcia na Nikonie F75 i Kodaku Pro Image 100. Kodak Pro Image 100, który mam dzisiaj ze sobą, to taki film, o którym wydaje mi się, że niewielu ludzi mówi, czy rzadko można trafić na opinię typu Kodak Pro Image 100 to mój ulubiony film i nie używam nic innego. Pro Image pod względem czułości znajduje się w tych okolicach mniej więcej co Portra 160 czy Kodak Gold 200 i można się zastanawiać, no to jaki jest, prawda, segment, który ten film zajmuje. Niektórzy mówią, że mimo tego, że jest to Pro Image, to wcale nie jest taki profesjonalny film, bo wciąż ma dość spore ziarno i nie jest tak profesjonalny jak na przykład Portra. Co jest więc w tym filmie unikalnego, co wyróżnia go spośród innych? Ten film istnieje od lat 90., bodajże od 97 roku, a w Europie został wprowadzony i w Stanach Zjednoczonych dopiero chyba w 2018 czy jakoś tak, bo wcześniej funkcjonował wyłącznie na rynku w południowej Ameryce i w Azji, czyli tam, gdzie klimat jest cieplejszy i bardziej wilgotny niż tutaj u nas. I to właśnie to jest unikalna cecha tego filmu, bo on został wymyślony tak, że można go przechowywać w o wiele wyższych temperaturach niż filmy przystosowane tutaj do europejskiego rynku i w warunkach większej wilgotności. Lepiej znosi takie warunki i nawet niekoniecznie trzeba go przechowywać w lodówce. Poza tym jest stosunkowo nasyconym, kontrastowym filmem o wiernej reprodukcji kolorów. Wiem, można to powiedzieć praktycznie o każdym filmie, poza Portrą, która ma być pastelowa, i poza czarno-białymi filmami, które oczywiście koloru nie mają. Jest natomiast w porównaniu na przykład do Portry jest stosunkowo tani, bo cenowo też bardziej znajduje się w rejonie Kodaka Gold czy innych tak zwanych konsumenckich filmów. Jeśli chodzi o aparat, jakiego będę używał dzisiaj do robienia zdjęć, to jest to pewna nowość na kanale, bo jest to aparat elektroniczny. To jest Nikon F75, czyli z tego co wiem ostatnia konsumencka analogowa lustrzanka, jaką produkował Nikon. Produkował ją od 2003 roku i chyba tylko przez 3 lata, bo to były już czasy, kiedy aparaty cyfrowe zaczynały dominować, no i taka technologia już nie była bardzo pożądana przez użytkowników. W związku z tym ten aparat, zupełnie niż większość innych moich aparatów, ma różne cuda techniki, które znam z aparatów cyfrowych, a których zwykle nie używam w analogach, czyli autofokus, automatyczny pomiar światła i to jeszcze można wybrać, czy taki, śmaki, czy owaki, kompensacja ekspozycji, różne tryby, tryb manualny, tryb preselekcji przesłony, czasu i tak dalej. To wszystko, co tak naprawdę znamy z aparatów cyfrowych. I to powoduje, że doświadczenie fotografowania nim jest bardzo inne od tego, do którego jestem przyzwyczajony z aparatami analogowymi. Na pewno szybciej się robi zdjęcia. Sam proces robienia zdjęcia, czyli obsługa tego aparatu, nie jest tak przyjemna, może nie daje takiej satysfakcji jak te aparaty manualne, bo oczywiście dopóki nie wejdzie się do trybu manualnego i nie próbuje się ostrzyć manualnie, no to ten aparat prawie wszystko robi za nas. I w związku z tym, że obsługa samego aparatu jest taka bezproblemowa, to czuję, że po prostu większy nacisk jest położony na efekt, na to zdjęcie, co można by powiedzieć, że jest bardzo dobrym efektem, bo przecież chodzi o to, żeby robić dobre zdjęcia, ale z drugiej strony jest troszkę mniej wybaczający pod tym względem, no bo zrobisz fajne zdjęcie albo nie zrobisz. Aparat Ci w tym nie przeszkadza i nie możesz się wytłumaczyć, że spędziłeś 5 minut ustawiając ekspozycję,
i wyszło jakieś tam zdjęcie. Obiektywy, jakie do niego mam, to jest ten, który tutaj jest założony 24-85 od f2.8 do f4 na długim końcu z makro, co jest jako człowieka przyzwyczajonego do Canonów przez większość swojego życia. Mocowanie obiektywu dla mnie w drugą stronę wymaga lekkiego przyzwyczajenia się. Prawie za każdym razem próbuję go kręcić w drugą stronę. I drugim obiektywem, jaki mam, to jest klasyczna 50 1.8, z tym, że prawdopodobnie, jako że mam ograniczony czas dzisiaj, to raczej będę używał tego zoomu. Nie spodziewam się, żebym, mimo że jest zachmurzone dzisiaj niebo, to myślę, że nie będę potrzebował aż 1.8. Myślę, że 2.8 i 4 mi w zupełności wystarczy. Co jest jeszcze innego w porównaniu do różnych manualnych aparatów, których używam, to że ten aparat, żeby działać, potrzebuje dwóch baterii CR2, takich małych. One są powszechnie dostępne nawet w supermarketach, więc nie ma z nimi problemu. Natomiast manualne aparaty, jak zdechnie bateria, no to najwyżej siada światłomierz, a tutaj no niewiele da się zrobić z nim. Mimo tego, że na takim aparacie bardzo przyjemnie i sprawnie robi się zdjęcia, to chyba nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby sobie samemu taki aparat kupić. I wszedłem w posiadanie tego Nikona dość niespodziewanie, bo po weselu kuzyna podszedł do mnie wujek, kazał zawieźć się do domu i kiedy ja już robiłem w myślach rachunek sumienia, za co będzie bura, to wręczył mi torbę właśnie z tym wspaniałym Nikonem i dwoma obiektywami i także paczką filmów, które już chyba prawie skończyłem, i powiedział: ugotuj coś z tego. Więc niniejszym wielkie podziękowania dla wujka Jarka i właśnie coś z tego gotuję. I jeszcze test rozpiętości tonalnej tego filmu, jego odporności na przeeksponowanie i niedoeksponowanie. Zrobię tą samą scenę w normalnej ekspozycji, niedoeksponowaną o jedną przysłonę i przeeksponowaną o jedną przysłonę. 5:6, 1/500, tak? Teraz będzie 1/250, żeby przeeksponować. I teraz 5:6, 1/1000, żeby nie doeksponować. Jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu zdjęć zrobionych na Kodaku Pro Image 100? Podzielcie się w komentarzach i napiszcie też, jeśli mieliście już jakieś doświadczenia z tym filmem i co o nim uważacie. Z mojej strony powiem, że przede wszystkim dzień, jaki wybrałem na testowanie tego filmu, okazał się pochmurny, dlatego zdjęcia wyszły dość bure. I uważam, że dokładnie takie same wyszłyby na innych filmach kolorowych, bo żaden kolorowy film nie jest w stanie zrobić nasyconych, pięknych kolorów, kiedy po prostu nie ma światła. Jeśli chodzi o wygląd filmu, to bardzo mi się podobało to, że skany wymagały bardzo niewiele lub w ogóle nie wymagały jakiejkolwiek obróbki. Zwykle jest tak, że skanuję do TIFF-ów i potem wciągam je do Lightrooma i tam jeszcze usuwam jakieś pozostałości, jakieś pyłki i troszkę podkręcam kontrast albo kolory. W przypadku Kodaka Pro Image 100 nie robiłem praktycznie nic poza usunięciem pyłków i ewentualnie przycięciem jeszcze ramek zdjęcia. Ten film, taki jaki schodził ze skanera, tak można go było od razu użyć, więc
To bardzo lubię, to, że nie trzeba nad nim dużo pracować. Powiedziałbym, że w tym stwierdzeniu, że Kodak Pro Image 100 to najbardziej bezpłciowy lub też pozbawiony wyrazu film Kodaka, jest trochę prawdy, bo to jest solidny, nie wyróżniający się niczym specjalnym film, jeśli chodzi o jakość obrazka, jaki daje. Natomiast czy to jest złe? Niekoniecznie, bo nie zawsze potrzebujemy stylizowanego, wyjątkowego filmu, który da nam specjalną dominantę barwną, albo jakieś niezwykłe halacje, albo nie wiadomo co jeszcze. Bardzo często potrzebujemy po prostu solidnego filmu o konkretnej czułości, który da nam powtarzalne rezultaty. I Kodak Pro Image 100 daje dokładnie to. Plus ma jeszcze te dodatkowe profity w postaci właśnie możliwości przechowywania go w wyższych temperaturach przez dłuższy czas. I to jest fajne. Jeśli chodzi o filmy Kodaka, to alternatywą dla Kodaka Pro Image 100 jest właściwie tylko Kodak Ektar 100, który jest już filmem trochę bardziej wymagającym, a na dodatek jest droższy. Dlatego wydaje mi się, że do takiego codziennego lub też może zwykłego pstrykania Kodak Pro Image 100 jest bardzo dobrym filmem. Oczywiście, jeśli tylko uda Wam się go gdzieś znaleźć. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.